No cóż, nie uwierzycie, powracam, ale powracam z Turcji i to z miejsca, które właściwie nic nie ma wspólnego z pistacjami. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Dzień dobry. Dlaczego tu jesteśmy? Posłuchajcie, ten pan Orhan od pierwszej sekundy, jak byliśmy w tym sklepie, wszystko nam pokazał, dał nam spróbować piękne rzeczy i zostaliśmy tak zainspirowani jego opowieścią, że kupiliśmy bilet do Gaziantep. We wtorek tam się wybieramy, a dzisiaj chcielibyśmy, żeby nam opowiedział, jak to się stało, że w Didim mają baklawę z Gaziantep. Gazioğlu baklava bir Gaziantep markasıdır. Didim'de Gaziantep baklavasını birebir tanıtan ve müşterilerine sunan bir kurumdur. Ben öğretmenim, emekli öğretmenim. Yazlık aldım, buraya geldim ama buraya geldiğimde bu eksikliği gördüm. Gaziantep baklavasına benzetilmiş tatlılar gördük, sağlıksız tatlılar gördük. Burada Gaziantep baklavası yoktu ve bir talep vardı. Bu talebi karşılamak için bu girişimde bulunduk. Baklava bütün Türkiye'de yapılabilen ancak kimliğini Gaziantep'te bulan çok özel bir tatlıdır. Kullanılan malzemeler özellikle o yörede yetişmektedir. Özel bir fıstık, tam olgunlaşmamış fıstık kullanılır. Yine kullanılan un ve nişasta çok özeldir. Yine kullanılan sade yağ, yani eritilmiş, damıtılmış tereyağı, sade yağ diyoruz. Urfa yöresinde sade yağ kullanılır. Didim'de gerçek Gaziantep baklavasını biz ilk getirdik. Na razie tylko na zdjęciach, a nasz hotel we wtorek będzie gdzieś, ciekawa jestem, jak to będzie wyglądało na żywo. Cześć, tu Belish Travel, witam Was wszystkich z Gaziantepu. Jest to szóste co do wielkości miasto w Turcji, położone na jedwabnym szlaku. Jest jednym z najdłużej zamieszkanych miast na świecie. Znajduje się na liście UNESCO dzięki niesamowitej kuchni. Jeden z gigantów eksporterów pistacji, którzy dodają tutaj nawet do mleka. A w największym na świecie Muzeum Mozaiki oczy cyganki czarują naprawdę. To wszystko Gaziantep. Najbardziej autentyczny hammam w Gaziantepie, tuż za mną. Właśnie tutaj jest, a na górze mamy zamek. Zamek w Gaziantepie jest chyba jedną z najbardziej widocznych i pokaźnych turystycznych atrakcji w całym mieście. Zamek był rozbudowany przez Cesarstwo Rzymskie, a obecnie jest to muzeum upamiętniające heroizm i obronę Gaziantepu przed wojskami francuskimi, które próbowały najechać po upadku Imperium Osmańskiego. W 1973 roku miasto otrzymało tytuł Gazy, czyli zwycięskiego, w uznaniu zasług jego mieszkańców w walkach w tamtych czasach. Używana przedtem nazwa Antep wciąż się często stosuje. No i to jest to. Mimo tragicznego ujęcia kamerą zabieram się za popularną wersję śniadaniową, czyli nohutlu dürüm, czyli ciecierzyca i oczywiście tırnak ekmeği, czyli ten chleb, który się robi palcami. Później pokażę. Ayran. Bir bakabilir miyim? Oh my god, look tırnak. Wow, tırnak ekmeği yapıyorsunuz değil mi? Evet. Yeah, wow. He does the, yeah. Woohoo! Takich tradycyjnych piekarni jest w mieście ponad 100. Ta naprzeciwko zamku produkuje dziennie nawet do 4000 chlebów. Chodzi o rodzaj tırnak ekmeği, czyli tyrnak od tureckiego paznokieć. Chlebowi palcami nadaje się specyficzny kształt. Kolay gelsin, teşekkürler. Oto symbol Gaziantepu, prawie za mną statua z pistacji. Mają podobno jakąś większą, ale jeszcze jej nie znalazłam. A tam jest w samym centrum miasta. Jest to miasto rzemieślnicze, tak jak widzicie. Ludzie tu nieźle pracują, nie tylko miedź i wyroby z miedzi, ale też buty.
pistacjami, to oczywiście do Tahmish Coffee. Tahmish Coffee, Tahmish kafejka. Dźwięki stukania miedzią zaczynają zanikać, a to oznacza, że zbliżamy się do Almadzi Bazary, czyli bazaru z przyprawami i innymi lokalnymi smakołykami. Bazar ten istnieje od 250 lat i jest jednym z najstarszych na świecie. A dzisiaj jesteśmy właśnie u pana, który robi niesamowite sery, ale też inne rzeczy i próbujemy takie coś. Acur. 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 Bakıyorum. Çok güzel. Tutaj dość długo tłumaczono mi fazę dojrzałości pistacji. Te pierwsze z góry są najświeższe. Sezon na takie pistacje trwa 2 miesiące, właśnie się skończył. Później się suszy takie pistacje i wychodzi to, co widać w środku. Ta młoda wersja pistacji zawdzięcza sobie jaskrawy zielony kolor i delikatny, ale też zarazem bardzo klarowny smak orzecha. Właśnie takich orzechów wykorzystuje się do przygotowania baklawy czy innych deserów. Tą pistację znamy najlepiej, jest już smażona i gotowa do jedzenia. Bardzo, 135 lat. Babası. Ten sklep jest otwarty i tu jest dziadek tego pana, który nam wszystko pokazuje. Tu jest jego tata, 91 lat, po prostu super. I tak oto można spędzić w jednym sklepie do 3-4 godzin, siedząc, próbując wszystkich rzeczy, słuchając historii. Odpowiedź na pytanie, jaka baklawa jest najlepsza w Gaziantepie, dręczy bardziej niż jakakolwiek zagadka. Ale trójka liderów to marki Koçak, Imam Çağdaş oraz Çelebiyoğulları. Let's see. Jestem za ladą najlepszej baklawy w Gaziantepie. Konsumpcją wszystkich pysznych baklaw, które dostaliśmy, a najpierw trzeba wypić wodę, przede wszystkim po to, żeby pozbawić buzię innych smaków, żeby poznać prawdziwe smaki tej baklawy. No i chyba oczywiście po to, żeby też cukier nie dał tak mocno w głowę. Mamy tutaj szöbiyet tak zwany, tutaj jest cienki szöbiyet, tu jest kare, czyli po prostu taki kwadrat, midye, czyli muszlak, zwykła baklawa i kolejny to jest sarma. Sarma, tak. Nie używamy widelca. W ogóle. Nigdy w życiu nie jadłam jeszcze tyle baklawy jak Viola mają bezwzględną baklawę, musisz tu przyjechać. Odwiedziliśmy pewne miejsce z baklaczem, które było niesamowite. Ten pan od 8 roku życia pracuje w tym miejscu, to jest znowu rodzinny biznes i naprawdę cała baklawa, którą kupowaliśmy, była niesamowita. Pracują tu wszyscy członkowie rodziny, nie ma tutaj nikogo przypadkowego. Prawdopodobnie po to, żeby zostać bardzo dobrą osobą i robić baklawę, potrzebuje 10 lat. Çok teşekkür ederiz. Jedyne miejsce, gdzie warto wziąć taksówkę, jest Muzeum Mozaik Zeugma. Można tu za pół godziny dojść z centrum, ale droga nie jest najprzyjemniejsza. Muzeum Mozaik Zeugma było otwarte w 2011 roku. Główną przyczyną, dla której tu jesteśmy, jest 2000-letnia mozaika młodej dziewczyny, której nawiedzone oczy stały się symbolem południowego miasta Gaziantep. Zeugma to starożytne miasto, jedno z 4 głównych miast Królestwa Komageny, które znajdują się we wsi Belkis w dzielnicy Nizip w Gaziantep nad brzegiem Eufratu. Kolekcja muzeum obejmuje prawie 2,5 tysiąca m2 mozaik z okresu rzymskiego i późnego antyku, w tym wiele fresków, rzymskie fontanny, kolumny, posągi z wapienia, stele grobowe, sarkofagi, fragmenty architektoniczne. Wiele z tych rzeczy odrestaurowanych i gotowych do ekspozycji, a wiele też się przygotowuje. Przez zaistniałą pandemią muzeum w ciągu dnia odwiedzało nawet do 4000 osób. Oczywiście w tym momencie muzeum jest półpuste i jeśli przyjdzie się od otwarcia, muzeum można mieć cały dla siebie.
Ciekawe, że imię tej mozaiki, czyli cyganka, było nadane jako żart. Miała roztrzepane włosy i duże kolczyki przy twarzy. Cyganka w tym muzeum jest w oddzielnym pokoju, do którego prowadzi ciemny korytarz. Bez kolejek, nie spiesząc się, podziwiamy piękno tej mozaiki. Kończymy swoją przygodę w muzeum. Jest to naprawdę coś niesamowitego i jest to, wydaje mi się, że jest to największe muzeum teraz na świecie, chociaż największa mozaika jest w Antakii, a to też w Turcji. Powiem szczerze, że nawet dla oczu tej pięknej dziewczynki, cyganki, warto jest przybyć do Gaziantep. Proszeni zostaliśmy na spróbowanie katmera i zobaczmy, co nas czeka. Przed przyjazdem do Gaziantepu nie wiedziałam, że to jest katmer, a jest to tradycyjny deser z dużą ilością pistacji oraz kajmaku, czyli sera, coś w rodzaju mascarpone. Inne składniki to właśnie bardzo cienkie ciasto, masło, olej bawełniany oraz mnóstwo cukru, niestety. Sekret tkwi w cieście, które powinno się rozrabiać do momentu, aż jest tak przezroczo cienkie, ale jednocześnie mocne, żeby utrzymało całą zawartość składników w środku. Widzieliście, ile było cukru? Ja będę to jeść. Gotowe. Wow. W międzyczasie próbujemy specjalność właśnie tej piekarni, czyli maślany simit. Jest to sekretny przepis dziadka właściciela tej piekarni, kontynuowany do dziś. A do katmera mleko z pistacjami. Oh jeez. Is it good? Oh my god. Wow. Z żołądkiem pełnym pistacji, cudownego katmeru. Wyszłam na pewno 2-3 kilo większa i przeszczęśliwa. Takiej gościnności naprawdę człowiek nie oczekuje. Polecam to miejsce, żeby spróbować tych wszystkich pyszności i takiego ciepła domu tureckiego właśnie w Gyeonggi Pastanis. Chciałam pokazać Wam trochę takie unikatowe miejsce też w Gaziantepie. Kafejka w jaskini. Jaskinia istnieje od 1557 roku. Był tutaj bardzo długo kamieniołom, później stodoła, póki obecny właściciel nie zdobył pozwolenia, nie oczyścił całość i przywrócił do stanu, w którym teraz jest. Merhabalar. Pan ten jest właścicielem tej kawiarenki od 15 lat już, czyli od początku. Bardzo chętnie opowiada o sobie przede wszystkim, też o kafejce, jak powstała. O. Merhabalar. Tutaj przygotowują też taką kawę właśnie közde kahvesi, değil mi? Közde kömürde kahve. Na węglu. Kawę pistacjową też robią tutaj na węglu i właściwie wszystkie kawy przygotowują w taki sposób, więc odkąd trafiłam do Gaziantepu, praktycznie wszędzie piłam tą kawę pistacjową, bo bardzo mi smakuje. Cała kafejka jest udekorowana dywanami, a to dlatego, że ten pan, który jest właścicielem tego miejsca, robi też dywany, więc to są jego dzieła tutaj.
Nikogo nie było w meczecie, więc nie wiem, czy można nagrywać, no ale wychodzi na to, że można. To jest meczet Wyzwolenia, który był pobudowany jako ormiańska cerkiew, kościół. Prawdziwy miks elementów chrześcijańskich oraz islamskich. Warto odwiedzenia naprawdę. Meczet Kurtuluş, czyli cerkiew ormiańska Świętej Marii Panny, znajduje się tuż przy dzielnicy Bey, którą właśnie teraz będziemy zwiedzać. Jest to historyczna dzielnica miasta Gaziantep, w której mieszkali Ormianie, Turcy, Żydzi, Syryjczycy. Dzisiejsza dzielnica zachowała swoją historię dzięki wąskim uliczkom, muzeum, a także tradycyjnym domom w Gaziantepie. Kamień Hawara, który został wydobywany z okolicznych kamieniomów, został użyty do budowy domów jako konstrukcja architektoniczna. Był preferowany przez tych, którzy byli pionierami architektury okolicy ze względu na łatwość obróbki kamienia, na swoją ogólną budowę, a także swoistą izolację przed zimnem zimą i upałem latem. Jest tu wiele kafejek, w których można sobie odpocząć, wypić pistacjową kawę albo po prostu zwykłą herbatę. W wielu kawiarenkach można zobaczyć kopię dowodu osobistego Ataturka wiszącą na ścianie, bowiem właśnie w tej dzielnicy w Gaziantepie był zarejestrowany. Piękny spot dla selfiaka. Z dziećmi bardzo fajnie się udać do Muzeum Zabawek lub tuż naprzeciwko niego właśnie domu, gdzie przebywał Ataturk i zobaczyć na przykład filiżanki, z których pił herbatę, albo książki, które czytał. Żeby nie było, że mamy same słodkości, teraz nagram, jak się przygotowuje mięso. No przecież mięso jest najważniejszym składnikiem, a właściwie po prostu danie bezmięsne to tak nie wypada. Jesteśmy teraz w kuchni właśnie u pana Mehmeda i jej restauracji. Zaczyna się od przygotowania mięsa mielonego. To nie przez maszynę, tylko właśnie ręcznie. Taka ilość mięsa jest dzielona na 3 części i wykorzystywana do szaszłyków, czyli shish kebabów, tak zwanych po turecku. A 3 części to 3 rodzaje, czyli mięso tylko z solą,
Tamam. Şilva. Kolejne bardzo popularne danie w Gaziantepie, chociaż nie tylko, to lahmacun. Na cienkie ciasto dodaje się mieszankę z pomidorów, papryki, czosnku, cebuli oraz mięsa mielonego. Evet aynen. Gir altına. Tamam. Çek. Yavaş çek, yavaş. Çekiyorsun değil mi? Çek. Çek şu kenara gir. Kenara gel. Tamam. Bırak oraya. İn. Koy yere. Koy. Aynı yer şekilde. Şimdi vur. Tamam. Aferin sana ya. Harika. Harika. Alıyoruz. Çok güzel. Evet. Skończyła się nasza przygoda z mięsną restauracją. Bardzo dziękujemy. Teşekkür ederiz. Gerçekten elinize sağlık. Her şey çok lezzetliydi. Bardzo dziękuję i naprawdę polecam. Piękne rzeczy spróbowaliśmy. Mam nadzieję, że Wam się też podobało i zapraszamy do Gaziantep. Jeśli macie ochotę na piękne, kulinarne doświadczenia, na cudowne muzea i na bardzo gościnnych ludzi, to na pewno musicie odwiedzić Gaziantep.